Stylistka versus paznokciowe TikToki! Zaczynamy! Nowe pazy, tak? Mamy odrościk, oczywiście piłowanie bez rękawiczek, bez pochłaniacza, jakimś zapchanym frezem, oczywiście skórki nieobrobione i tak na takie brudne pazy rzucone. No nie są za ładne te paznokcie. Wielu osobom się będą podobać, bo mają inny tak jakby poziom świadomości tego, jak naprawdę ma wyglądać zrobiony taki porządny manikir. Ja chyba wybredna jestem. Stylistki paznokci po świątecznym maratonie. Co to jest? Jakiś trunek. No, jakie to jest życiowe. Nie, tak tego nie robimy, koleżanko, ale dobra. Mam 14 lat, bez hejtu. No dobra, skoro masz 14 lat i robisz sobie krzywdę, to mają ci wszyscy chwalić, a to, że ja mówię, że tak tego nie robimy, to już od razu hejt? No chyba nie. O dobra, krawędzie dolne niepodcięte, nawet spoko wybudowane. Reszta już trochę gorzej, ale no... Nie ma jakiejś tragedii, ale sporo do poprawy jest. Wiadomo, w dobie internetu jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę bardzo dużo bezpłatnie wiedzy. Już nie mówię o dostępie za grosze do szkoleń online. No najlepiej by było chodzić tylko na stacjonarne, no ale wiadomo, idziesz na stacjonarne, tydzień już nic nie pamiętasz. Jesteśmy młodzi, to, że zrobiliśmy coś, nie wiem, 5. raz w życiu, nie usprawiedliwia nas do tego, żeby w ogóle się nie rozwijać w rzeczy, którą robimy dość regularnie. A paznokcie robimy regularnie. Ręcz konstrukcyjny, krzywy palec, ale dobra. Znaczy nie palec, tylko paznokieć, krzywy, sorry. Krzywy, ale chyba go naprostowała. Nie, chyba go naprostowała trochę tam z boku. Dobra, nie jest źle. Coś tu jeszcze inaczej poszło, bo tu jest wysoko, linia uśmiechu, a z lewej strony jest dość nisko. A nie, zostało tak, ale jakoś to tak zamaskowała. Spoko jest koniec końców. Albo to nie ten sam paznokieć? Nie wiem, to tak jakoś dziwnie wygląda. W każdym razie spoko. Ręczyk konstrukcyjny, taki przyzwoity. Co my tu mamy? Z wielkim żalem, ale musieliśmy się pożegnać z długimi paznokciami. Natalia niestety nie będzie mogła. Aha, to sobie jest jego żona, dobrze tak? poradzić. Albo Dlatego partnerka. wszystko po tygodniu ściągamy I zrobimy teraz paznokcie krótkie, dokładnie na Aha, naturalnych paznokciach. Tą twarz malowałem jakieś 30 minut i no, będzie mi bardzo ciężko się z nią no, mnie pożegnać, też ale zawsze niestety bolała ten moment. Używam do tego frezu Bolał mnie. Fine Nail. Trochę To inaczej najlepsza pracuje okazja, niż jeżeli ja, chodzi o ale spiłowanie, opiłowanie masy żelowej, akrylowej, opracowanie skórek. Bez nich moja praca trwałaby naprawdę godzinami. no to prawda, bez No, dobrej oczywiście jakości pochłaniać frezów. tylko i wyłącznie Affinia. Tu się nie zgodzę, że tylko i wyłącznie kolego Affinia, ponieważ znam jeszcze lepszy pochłaniacz, Nova Flair. Jest cichszy na pewno, bo miałam okazję i tu przesiadywać przy tym i tym, ale zobaczmy dalej. No i jest to pochłaniacz wbudowany w biurko. Tak, ja też bardzo No lubię jak wbudowane jest to biurko. całość- Widzę tutaj, że dość mocno wydatne są fałdy lateralne, okej. Się na takie bordo. Ale ten środkowy chyba będzie przedłużany, bo jest środkowy jest krótszy od reszty. A już się nie czepiajmy, taki mały detal. To efekt w ostatnich ujęciach bardzo estetyczny. No tu widać ewidentnie, że ten środkowy jest za krótki. Znaczy nie, no mały i serdeczny pasują do siebie, ale środkowy i wskazujący, chyba że wskazujący trochę opada w dół, w sensie sam palec, i dlatego tak wygląda, żeby był krótszy. No ale środkowy na pewno jest troszkę za krótki. No musiałam się trochę przyczepić, ale praca ładna, estetyczna. Jakie dziwne pytanie. Po co usuwasz całą hybrydę, skoro potem skracasz paznokcie? Przecież szybciej by było najpierw skrócić, a potem usunąć, żeby widzieć, ile jest płytki paznokciowej, bo tak możesz skracać, a będzie, wiesz, łożysko przedłużone, hyponychium troszeczkę za bardzo wysunięte i co? I po łożysku będzie, więc widać przynajmniej ile piłować. Odpisał czy nie odpisał? Jestem ciekawa. Chyba nie. Tam jest tyle komentarzy, że jakby on miał odpisywać na wszystko, to pewnie by nic innego nie robił. Lecę dalej. Paznokcie prześliczne, czy nie przeszkadzają w pracy z klientkami? Powiedziała, ta długość spoko jest i nawet mi powiedziała, że pomagają. Ja Wam to pokażę. Prawa ręka wchodzi bez problemu, lewa z długimi paznokciami, no troszeczkę gorzej, ale ostatecznie włazi. Za modelkę służyć będzie Renatka, bo jest niewymagająca. Jak widzicie, mimo długich paznokci jestem w stanie złapać każdy z jej palców, a nawet namalować śmieszek. Wniosek? Da się. No, pewnie, że się da. Wow, ale to są chyba 20 godzin? Ale co, malowała to? Malowała to? Są takie, wiecie, naklejki, ale no jak malowała to wow. 20 godzin, no. 20 godzin, 5 paznokci, no to se policzcie. Ile na jeden wyszło? 8 godzin, ja cię kręcę. No tak, bo to są prostsze dużo zdobienia, tam nie ma tyle detali. Wow, ja cię kręcę. 18 godzin. I przyjdzie ci taka klientka i powie, proszę mi to namalować, nie? Ona by się musiała codziennie
umawiać, czekajcie, 18 godzin, no no, cała dniówka, 3 dniówki, 4, tylko 5 godzin, nie? Piękne. Czy trudne pomalować czerwony i 3 śnieżynki, tak? Don't be ridiculous. Aha, takie proste. Jeszcze reniferka z zamknięty. Dobra, kumam. Spoko, fajne to. Ty na paznokcie przychodzi doświadczona klientka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother. A tutaj Sara napisała, że mnie nawet jak piecze, to trzymam tam dłoń. To jest bardzo niebezpieczne, bo możesz naprawdę się nabawić oparzenia. Więc tu wyciągajcie po prostu i tyle. Absolutnie nic złego z tym żelem się nie stanie. Wyciągnijcie, przestanie, można wkładać. Rezultat kuli śnieżnej na paznokcie. Pokażę Wam bardzo łatwy lifehack na mega proste zrobienie perfekcyjnej śnieżki. Specjalnym pędzelkiem zakończonym taką kulką. Ja używam Sky. Namalujcie takie kropki i po prostu je złączcie. Ta śnieżka jest absolutnie perfekcyjna. Dobra, teraz wracając do mojej kuli śnieżnej. Wypełniłam ją olejkiem oraz brokatem. Wszyściutko szczelnie zamknęłam. Tak wygląda końcowy efekt reszty paznokci. A tak wygląda moja śnieżna kula. Jak Wam się podoba? Albo ja już za dużo TikToków zobaczyłam i mam jakiś spaczony umysł, ale mi się nie podoba. Ścieżka spoko była. A, jakieś 10 pazy w życiu, no. To jest osoba, która ma ogromną rzeszę fanów. Czasami jest tak, że fani są troszeczkę zaślepieni, albo po prostu nie widzą niektórych rzeczy, bo się po prostu nie znają na paznokciach. No ja tu widzę rzeczy takie, no wiadomo, 10 paznokcie w życiu, ale wiecie, no w dobie internetu, szkolenia online są tak tanie, no można sobie kupić, obejrzeć, albo tutoriale poglądać za darmo na YouTubie, chociaż nie wszystkie są okej, większość jest zła. No ale można tę wiedzę jakoś sobie poszerzyć, żeby nie robić takich bobołów, no ale tu jednak tak troszkę nie wiem. Zrobić byle zrobić, ja nie wiem, nie znam tej osoby w ogóle. Zarobiona jestem. Mam 14 lat, bez hejtu. I znowu ta sama osoba, już widać, że masz chyba przepiłowaną płytkę. Falowana jest bardzo. Co to tu jest? Jakaś masa stara? Miejmy nadzieję, że tak. O, tu już jest lepiej niż w poprzednim TikToku, ale nie wiem, czy to ta sama osoba jest, ale chyba tak, ale jeszcze nie jest dobrze. Praca nie jest najgorsza jak na osobę, która się dopiero uczy, wiadomo. Trenuj dalej, będzie coraz lepiej, tylko ważne, żeby nie pozostać na tym poziomie świadomości i cały czas się szkolić. No niestety nie życzę nikomu wychodzenia ze złych nawyków, takich mocno zakorzenionych. To jest bolesne, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Zrobić, kiedy nie ma czasu, a klientka dotknęła żelem w lampie. Ja zostawiłam jak jest, tylko dodałam malutki akcent. Malutki Spokojnie. akcent! Jak taka czułka u tej ryby takiej, nie? Oj, oj, oj. Co to tu się stało teraz? Jestem nieco zmieszana. To chyba jakiś żart po prostu. No chyba inni też się pytają, czy to jakiś żart, bo to tak wygląda... Okej. Po prostu przejdźmy dalej. Kochana, jak będzie bolało, to mów. Psychicznie mu chyba bolało. Komentarze złoto. A to nie za darmo? No i zabolało, no dokładnie. Mnie śmieszy, jak ledwo dostanę skórki, a kobieta już wrzeszczy. Może robić coś nie tak. O Boże, znowu to nie... Jakie to jest creepy, nie? Ale to już widziałam, ale to jest... To za każdym razem tak samo creepy, nie? I za każdym razem ja po prostu próbuję to zrobić i nie potrafię. No nie, bo bym musiała sobie chyba tutaj całego kciuka wyciągnąć. Ale ładny salon. O kurde, te neony, ten róż, te lampki. Mega. Podoba mi się to. I paznokcie? Nie są złe, nie są złe, są za grube oczywiście. W ogóle ten French to totalnie nie moje klimaty. Tak dziwnie łożysko przedłużone, to tak przedłużonego łożyska, no musi być dłuższy wolny brzeg, czyli tego Frencha musi być więcej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że robimy bardziej drastyczny, bardziej raczej w literę V French, bo po prostu od góry nie widać go, że tam z boku się wysoko kończy, tak? Czy tam wąsiki Frencha są wyżej, wyżej. No, więcej ich tam jest. O, te są ładne. No dobra, trochę krzywe, ale spoko. Trochę są krzywe te paznokcie, ale widać tutaj dużo estetyki u tej dziewczyny. Top ładnie nałożony są, wzorki fajnie wykonane, no krzywa budowa, no. Więc tutaj to kuleje, bo są kopnięte te paznokcie. No to mało tych paznokci. O 10, 13 godzinę tamte robiła? Dobra, od 13 do 16 też 3 godziny? Chyba, że takie przerwy ma pomiędzy klientkami, wszystko czyści, no wiadomo, trzeba... No ale to tamte pazy w godzinę walnęła, te pierwsze, nie wiem, w 1,5, 2. Co to? 16 i potem co?
i 20. No dobra, może sobie tak zapisuję po prostu te klientki, ale to jest nieopłacalny biznes. 4 klientki na jeden dzień. Opłaty, podatki, ZUSy, nie ZUSy. No z czego tu wyżyć? Chyba, że se liczy. No to dobra, niech se robi 4 dziennie. Jak liczy podwójnie, to se robi 4 dziennie. Za duży tips na skórze, na fałdach lateralnych przyklejony. No i krzywo, no wiadomo, nie? Źle obcięty, krzywo, tak, oczywiście. Ajajajajajaj. Jezusiczku, fu. O Boże, co tu się stało? Jeszcze raz. Co to było? Co? To jest tips? Chyba, że tak mocno... Nie wiem, czy tu na pewno krawędzi dolnej w ogóle nie ma, ale... No dobra, tak się nie nakłada akrylu, ale dobra. O, fujka. Ajajaj. Nie! Nie! Jak on to źle robi, ten człowiek. To chyba tak specjalnie jest takie wideo nagrane, bo to ja nie wierzę, że to tak ktoś aż tak nie umie się posługiwać. To wygląda bardziej jak narośl niż jak paznokieć. No, bardzo ładne wideo, tak. Co my tu mamy? Chyba znowu ta sama osoba. Czemu ja zostaję zasypywana tymi TikTokami? No co ja ci mam powiedzieć, że ty co, ładnie robisz paznokcie? Ja wiem, że ty się uczysz, ale tu nie jest dobrze, tu nawet nie jest przyzwoicie. Obawiam się, że możesz sobie w pewnym momencie naprawdę dość poważnie zrobić krzywdę. Warto by było, jeżeli masz ograniczone fundusze, bo w 14 lat wiadomo, no to chociaż oglądać tutoriale na YouTubie. Zacznij od hybryd, a potem przejdź do przedłużania. Zapuścisz sobie paznokcie pod hybrydami spokojnie. Co? Okej. Okej. Nie, no to przecież to będzie boleć, wsadzasz nogę do buta i te paznokcie ci tak napierają. Ała, ja bym tak nie potrafiła, no. Naprawdę, wydaje mi się, że to trochę niebezpieczne dla zdrowia jest noszenie takich długich paznokci u stóp. Paznokcie, które robiłam na początku swojej przygody. Nie mówię, że jest idealnie, ale jest progres, no to zobaczmy. A nie było jakoś tragicznie. No dobra. I teraz. Delikatny, ale jest. Dios mio. A na pewno. Fake. Ale śmieszne to jest, no. Co tu się stało? A że to obcięte chyba było, nie? Ja się wzruszyłam. Dobra, budowa nie jest najgorsza. Dobra, kumam to. Okej. Ej, fajny jest ten filmik, nie? Nie wiem, czy to tak na serio. Chociaż, ale spoko to jest, fajnie to wygląda. To jest takie... Czuję, że nie do końca zmarnowałam czas oglądając go. Masz mało paznokciowych TikToków, a nie chcę ci się szukać nowych? Tutaj wbijaj. Tam są.